Cześć, zaczynamy kolejne 6. już zajęcia naszego kursu rysunku architektonicznego. Jak widzicie, ułożyłem ten kurs tak, by stopniowo rozwijać i utrwalać Wasze umiejętności. Ci, którzy wykonują razem ze mną moje zadania od początku, pewnie już zauważyli, że zaczynają lepiej orientować się w perspektywie rysunku. Dlatego myślę, że nastał już czas na narysowanie czegoś bardziej zaawansowanego i tym samym ciekawszego. Dziś pokażę, że po tych 5 zajęciach już naprawdę dużo możecie. Ok, zabieramy się za rysowanie. Tym razem pokażę, jak narysować obiekt małej architektury na podstawie widoków elewacyjnych. Dodajmy do tego nieco cieniowania i faktur materiałowych i powstanie całkiem przyjemny obrazek. W południowej Polsce można znaleźć kilka malowniczych miasteczek ze starymi drewniano-kamiennymi studniami. Na ich podstawie zaprojektowałem podobną studnię dostosowaną do potrzeb naszego zadania. Mamy tu zatem dwa widoki elewacyjne mojej studni. Na podstawie dłuższego widoku można wywnioskować, że studnia jest położona na delikatnie nachylonym terenie. Narysuję ją z perspektywy osoby znajdującej się na ścieżce podchodzącej do studni. Starałem się zaprojektować ją tak, by w miarę łatwo można było ją opisać za pomocą sześcianów. Jak widać, cała część drewniana studni w pierwszym widoku mieści się w dwóch zetkniętych kwadratach, a w drugim widoku w kwadracie z doklejoną 1/3. Oznacza to, że aby narysować całą drewnianą część, dobrze byłoby zacząć od prostopadłościanu o proporcji 2:1:4/3. Zaczynam od sześcianu na walcu. Z widoku elewacyjnego wynika, że dolna podstawa sześcianu będzie położona dokładnie na wysokości horyzontu, zatem w tym miejscu cała płaszczyzna przyjmie postać linii. Po stworzeniu sześcianu doklejam do niego kolejne elementy, by uzyskać prostopadłościan o wymaganych proporcjach, czyli 2:1:4/3. Rysowanie sześcianu oraz kopiowanie brył omawiałem dokładnie na drugim filmie, więc jeśli teraz pojawiają się jeszcze jakieś niejasności, zawsze można sobie jeszcze wszystko przypomnieć. Tworzenie dachu zaczynam od narysowania linii okapu. Znajduje się ona na wysokości 2/3 prostopadłościanu i okala całą bryłę. Żeby narysować pozostałą część dachu, potrzebuję jeszcze znaleźć linię biegnącą między środkami krawędzi górnej płaszczyzny. Linie te dzielę na 3 równe odcinki, każdy o długości 2/3 a. Podziału mogę dokonać na bocznej płaszczyźnie, a potem przenieść punkty na linię po zbiegach perspektywy. Z wydzielonej linii interesuje mnie jedynie środkowa część, bo to ona połączona z narożnikami okapu da nam połacie dachu. Bryła dachu ma jeszcze dwie małe wysunięte części z dekoracyjnymi ściankami o wysokości około 1/9 a. Znajduję tę wysokość na ścianie prostopadłościanu pomocniczego, przenoszę ją w perspektywie tak, by stanęła na połaci dachu, a następnie rysuję w perspektywie trójkątną ściankę. Teraz czas na słupy. Środkowa oś każdego jest oddalona od okapu o 1/3 a, dlatego najpierw rysuję tę odległość na płaszczyźnie okapu za pomocą linii pomocniczych. Punkty przecięcia linii wyznaczają mi miejsca usytuowania słupów. Studnia jest posadowiona na kamiennej podstawie. Z widoków elewacyjnych wiadomo, że na jednym boku studni podstawa ta ma wysokość 1/4 a i stopniowo maleje, co związane jest z nachyleniem terenu. Znalazłem już rozmieszczenie w przestrzeni wszystkich głównych elementów studni, teraz mogę nadać im grubości. Zaczynam od okapu i słupów. Z widoków wynika, że w środku między 4 słupami zadaszenia umieszczona jest właściwa studnia, która sięga swoją wysokością mniej więcej do połowy wysokości słupów. Ponieważ dół studni leży na horyzoncie i z naszego punktu widzenia będzie tylko linią, znajduję sobie płaszczyznę pomocniczą między słupami i na niej wyznaczam elipsę studni.
Na postument ze studnią prowadzą jeszcze niewielkie schodki, które mogą łatwo wykonstruować. Na boku postumentu znajdują obszar, z którego wysuną schody. Dzielę go na 4 równe pasy w perspektywie. 3 dolne wysuwam stopniowo coraz dalej przed lico ścianki. Jeszcze tylko mały murek przy dalszym boku studni oraz kołowrót studni i można przejść do detali oraz cieniowania. Zaczynam od detali dachu. Połać dachu widzimy w dużym skrócie perspektywicznym, więc pozostaje nam jedynie zaznaczenie kilku pasm drewnianego gontu. Spód daszku cieniuję najmocniej, tak by dość ciemne elementy drewniane były dostrzegalne na jego tle. Cieniując drewno staram się układać kreski wzdłuż włókien. W tej skali to będzie musiało wystarczyć dla sugestywnego oddania drewna. Łatwiej natomiast będzie pokazać kamień. Zaznaczając jego podziały staram się od razu pomyśleć o miękkim przejściu między ścianą a podłożem. Granica ta może być przesunięta chwastami albo przydrożnymi kamieniami. W kamieniach na ścieżce akcentuję poziomy kierunek. To pomoże stworzyć wrażenie, że mamy do czynienia z prawie poziomą płaszczyzną.
Mam nadzieję, że tym filmem udowodniłem, że warto było trochę pomęczyć się z sześcianami i że z takiej suchej geometrii da się wyprowadzić całkiem przyjemny i wrażliwy rysunek. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę w podobnym sposobie rysowania. Za tydzień tematem będzie reprezentacyjna brama utrzymana w nieco horrorowym klimacie. Do zobaczenia.